Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj pokażę Wam, jak przemienić się w sami wiecie kogo. Tę charakteryzację zrobiłam domowym sposobem, tak żeby każdy mógł ją odtworzyć. Dlatego wybaczcie, że nie jest idealnie, ale jakby miało być idealnie, to musiałabym wykonać specjalną maskę z zupełnie innych materiałów, taką jak na przykład tutaj dla Davy'ego Jonesa z Piratów z Karaibów. Do tej charakteryzacji wykorzystałam łysinę, którą pokazałam Wam w poprzednim filmie, oraz zrobiłam własną różdżkę, którą pokażę w innym odcinku. Więc do dzieła! Zaczynam od związania włosów w warkocz i upięcia go z tyłu głowy. Potem lakierem przyklejam wszystkie wystające włoski. Ogólnie im mniej się ich będzie plątało, tym mniej potem będzie problemów z klejem. Teraz czas na łysinę. Klikając tutaj możecie obejrzeć film, w którym pokazałam, jak ją zrobić. Najpierw zakładam ją luźno na głowę. Jak widzicie, wyszła mi trochę większa, ale to jakoś bardzo nie przeszkadza. Teraz muszę sprawdzić, w jakich miejscach ją przyciąć. Na pewno trzeba wyciąć miejsce na uszy i najlepiej, żeby ktoś to zrobił za Was, bo łatwo się można skaleczyć. Ustalam najpierw środek łysiny i cały czas się go trzymam, przycinając brzegi lateksu i wycinam miejsce na uszy. Jak widzicie, nie musi być to wycięte super równo, bo potem i tak to przykryjemy. Do klejenia możecie użyć Mastixu albo innego kleju charakteryzatorskiego. Odchylam brzegi łysiny do góry i przy okazji wyglądam jak zgredek. Smaruję skórę wzdłuż linii włosów, pamiętając, gdzie mniej więcej kończył się lateks. Teraz aktywuję klej tak zwanym tapowaniem, czyli klepaniem powierzchni kleju palcem lub patyczkiem kosmetycznym. Przeklejam łysinę, zaczynając od środka i przechodzę w stronę uszu. Teraz mleczkiem lateksowym zatuszuję brzegi. Nakładam lateks tylko na łączeniu łysiny ze skórą. Nałożę jakieś 4-5 warstw, oczywiście pozwalając każdej warstwie wcześniej wyschnąć. Woskiem z Benaja przykryję swoje brwi i mocno ją wypuklę, żeby wystawały jak u sami wiecie kogo. Uformowałam kawałek wosku w rulonik i zaczynam stapiać go ze skórą. Palcami modeluję wosk tak, żeby zewnętrzna strona opadała trochę w dół, tak na smutno, a wewnętrzna strona unosiła się do góry, tak jakby trochę w złości. Kiedy główny kształt jest gotowy, poprawiam brzegi szpatułką, żeby jeszcze bardziej stopić je ze skórą. Teraz wezmę wazelinę, ale możecie też użyć jakiegoś kremu i nałożę niewielką ilość na palec. Dzięki warstwie tłuszczu wosk wygładzi się jeszcze bardziej, ale musicie uważać, żeby nie nałożyć jej za dużo, bo wtedy bardziej zaszkodzi niż pomoże, bo ogólnie zacznie rozpuszczać całą charakteryzację. Lateksem przykryję brzegi wosku, tak jak zrobiłam to przy łysinie, ale tutaj nałożę tylko 2 warstwy. I teraz zaczynamy najtrudniejszą część, czyli nos. Spirytusem odtłuszczę obszar, na którym będę pracować i Mastixem pokryję skórę wzdłuż nosa. Tak samo aktywuję klej tapowaniem. Najpierw musimy spłaszczyć trochę nos, więc w tym celu użyję medycznej taśmy materiałowej. Znajdziecie ją w każdej aptece, to jest taka taśma do klejenia np. opatrunków. Biorę jeden długi kawałek i przyciskam nim samą końcówkę nosa. Chodzi o to, żeby spłaszczyć ją jak najbardziej, ale zróbcie to tak, żeby to było dla Was komfortowe. Ja stwierdziłam, że pójdę na całość i spłaszczę ją mega mocno. Teraz krótszym kawałkiem połączę czubek nosa z górną wargą. Jak widzicie, mamy całkiem fajną, spłaszczoną powierzchnię. Tak samo przyklejam jeszcze 2 kawałki taśmy na górze nosa, żeby utworzyć w miarę równą powierzchnię. Pokrywam taśmę jedną warstwą lateksu i zanim wyschnie, kładę na to trochę waty. Modeluję ją palcami, tak żeby uzyskać w miarę równe przejście do skóry. Im dokładniej to zrobicie, tym mniej będzie potem poprawek. Tak samo dodaję watę pod nosem, żeby gładko przechodziła do górnej wargi. Biorę pojedynczą warstwę z chusteczki higienicznej i wyrywam z niej kawałek, który przykryje watę. Teraz delikatnie pokrywam całą chusteczkę lateksem, zaczynając od jej brzegów. Mniejszym kawałkiem przykrywam dolną część waty i tak samo pokrywam ją lateksem. Nakładając lateks przy oczach, bądźcie ostrożni, bo amoniak, który jest w nim zawarty, może podrażnić oko, więc lepiej je zamknąć. W tym momencie mam na sobie 3 warstwy chusteczek i lateksu. Nożyczkami wytnę sobie dziurki do oddychania, ale znowu trzeba bardzo uważać, żeby się nie pociąć. Kiedy wszystko już wyschnie, połączę najjaśniejszy podkład z białą i szarą farbą do ciała. Taką mieszanką pokryję dosłownie każdą wystającą część skóry, no i oczywiście łysinę. Nie zapomnijcie o uszach, szyi, dekolcie i rękach.
Najlepiej nakładać farbę przykładając gąbeczkę, a nie pocierając nią, bo można w ten sposób łatwo naruszyć charakteryzację. Szara farba posłuży mi do konturowania, bo jak widzicie na razie mamy jednolitą, płaską powierzchnię. Zacznę od skroni, żeby wyglądały na bardziej zapadnięte. Tym samym kolorem zacznę podkreślać cienie wokół oczu. Na pewno chcę, żeby wydawały się bardziej zapadnięte i nabrały takiego charakterystycznego wyrazu dla sami wiecie kogo, więc przyciemnię wewnętrzną stronę brwi, całą górną powiekę i stworzę coś na wzór cieni pod oczami. Teraz podkreślę bruzdy policzkowe, żeby jeszcze bardziej złamać tą płaską powierzchnię. Rozetrę je gąbeczką na zewnątrz. Przyciemnię oczy jeszcze bardziej używając czarnej farby. Jak widzicie, przeciągam cień, żeby wychodził trochę na brwi i podkreślam smutną zewnętrzną część oka. Ciemnoszarą farbą podkreślam jeszcze bardziej zapadnięcie dolnej powieki, tworząc taki jakby trójkąt. Teraz przyciemniam jeszcze bardziej boki twarzy i kości policzkowe. Mieszam naturalną pomadkę z brązową i szarą farbą do ciała i tym kolorem rysuję nowy kształt ust. Sami wiecie kto ma dosyć niską środkową część górnej wargi i potem powiększa się po bokach, więc spróbuję to naśladować. Dolna warga natomiast jest całkiem spora. Teraz poszarzam jeszcze trochę kolor ust, żeby był bardziej bedasowy i mroczny. Szarą farbą przedłużam kąciki ust i kieruję je delikatnie w dół. Dzięki temu krokowi będę wyglądać na wiecznie zadowoloną, trochę jak Grumpy Cat. Przygaszonym różem z palety Zoewe Smoky podkreślam dolną powiekę, żeby oczy wyglądały na bardziej zmęczone i chore. Tą samą szarą farbą przyciemniam jeszcze boki nosa, bo dzięki temu będzie wyglądał wyraźniej. Czarną farbą podmaluję wycięte wcześniej dziurki nosa. Przyznam, że popełniłam wtedy błąd, bo bardzo szybko chciałam móc oddychać nosem i wycięłam je trochę krzywo. I niestety przez to nie uda mi się narysować prostych dziurek, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i sami już zrobicie je poprawnie. Czarnym eyelinerem przyciągnę je jeszcze do góry, żeby były bardziej wężowe. Szarą i niebieską farbą zacznę rysować żyły na głowie i bokach twarzy. Staram się rysować coś na wzór korzeni. Próbujcie nie powtarzać wzorów i robić je jak najbardziej nierówno. Ogólnie tutaj nie trzeba być bardzo dokładnym, ważne tylko, żeby rozjaśniały się w stronę twarzy. Niech żyły też wchodzą na policzki i żuchwę. I tak wygląda skończony efekt. Na koniec filmu czekają Was bonusy plus tutorial, jak to potem z siebie zdjąć. A tymczasem mam nadzieję, że podoba się Wam moje odtworzenie Lorda Voldemorta. Czekajcie na kolejne filmy halloweenowe, w tym Omegle z Voldemortem, jak zrobić własną różdżkę, paznokcie oczy i wiele innych. Oczywiście wszystkie filmy będziecie mieć w halloweenowej playliście widocznej w górnym rogu, więc zapraszam do oglądania. Zmywanie zaczynam od elementów stałych, czyli w tym przypadku łysina, brwi i nos. Najpierw przecieram łączenie łysiny specjalnym płynem, np. Bond Off z Benaya albo spirytusem. Co wybierzecie, to już zależy od Was i od Waszych środków. Ogólnie Bond Off jest mniej inwazyjny dla skóry, ale droższy. Kiedy naruszyłam już łączenie, szpatułką zbieram cały wosk ze skóry. Muszę zaznaczyć, że im więcej czasu poświęcicie na zdejmowanie charakteryzacji, tym mniej to będzie nieprzyjemne. Ja jednak robiłam to dosyć szybko i mocno, więc moja skóra zareagowała dużym zaczerwienieniem, ale zawsze tak robię, więc się przyzwyczaiłam. Patyczkiem zamoczonym w płynie do zmywania wchodzę pod łysinę i przesuwam go wzdłuż brzegów, żeby rozpuścić klej. Niestety przykleiły mi się też włosy, ale spokojnie można je odkleić. Kiedy wszystkie brzegi są wolne, zdejmuję łysinę. Tym samym płynem przecieram brzegi elementu nosa, żeby poluzować klej i lateks. I tak jak w przypadku łysiny, wchodzę patyczkiem zamoczonym w płynie pod spód elementu i rozpuszczam klej od środka. Było w tym gorąco, ale plusem jest to, że możecie sobie zachować ten element na później. Resztki lateksu można zdjąć po prostu pocierając i odrywając je od skóry. Na koniec biorę chusteczkę do demakijażu i zmywam większość farby. Kiedy to już jest w miarę ogarnięte, wskakuję pod prysznic i bardzo dokładnie oczyszczam skórę żelem i peelingiem. No i to wszystko. Teraz zapraszam Was na bonusy i widzimy się w kolejnym halloweenowym filmie. Pa, pa!